Jeśli chodzi o program i koncepcję tej płyty, to miałem wolność wyboru, to były moje wybory i wiedziałem, że chcę nagrać płytę na instrumencie wiedeńskim, na grafie, którego już znałem z kolekcji Instytutu. I miałem też kilka utworów jakby w takim repertuarze wtedy koncertowym, które składały się na taki, myślę, ciekawy program. Utwory mniej znane, bardziej znane, kompozytorzy trochę bardziej zapomniani niektórzy i wiedziałem, że to z tym instrumentem dobrze powinno współgrać. No, sam proces rzeczywiście trwał dosyć długo, no bo przeszkodziła nam pandemia. Wszystkie początkowe plany zupełnie poszły w rozsypkę i trzeba było próbować stworzyć nowe, co nie jest też proste, bo instrument taki wymaga specjalnej opieki, a mianowicie potrzebowaliśmy Paula McNulty'ego, budowniczego tej kopii, żeby się opiekował w trakcie nagrań, a co w czasie pandemii z podróżami, no wiadomo, nie było proste. I to był tylko jeden z wielu oczywiście problemów, więc trochę to się wszystko przedłużyło, no ale udało się. To są przede wszystkim utwory, które bardzo lubię, zacznijmy od tego. I to było też złożone w czasie, że czułem, że ten program chciałbym jakoś przedstawić, bo utwory na przykład Włożyszka czy Lesla są po prostu mało znane, a myślę bardzo ciekawe. I właśnie największy sens jest je wykonywać na instrumentach historycznych, gdzie można wydobyć dużo więcej tej pierwotnej treści tych utworów, która może gdzieś tam zanika, nie adaptuje się tak dobrze na instrumentach już późniejszych. Zauważyłem, że w pewnym momencie wytworzyło się w moim repertuarze wtedy takie pewnego rodzaju zestawienie, właśnie zestawienie fantazji Lesla z fantazją Haydna, a Lesl był uczniem Haydna, więc to jest bardzo ciekawe, był jedynym chyba z tego, co mi wiadomo, polskim uczniem Haydna. I w ogóle figura dla polskich kompozytorów dosyć wyjątkowa, zwłaszcza tego okresu, właśnie przez to, że poznawał trendy takie, powiedzmy, bardziej europejskie, światowe, no i uczył się od najlepszych, prawda? I to takie przenikanie się tych utworów między sobą uznałem, że będzie bardzo ciekawe. Troszkę mniej bezpośrednio, ale jednak powiązania między Włożyszkiem a Beethovenem również istnieją. Jan Wacław Hugo Włożyszek, czeski kompozytor, który działał większość życia w Wiedniu, znał się i z Schubertem i poznał się też z Beethovenem prawdopodobnie. Oczywiście pozostawał pod wpływem ich, ale wytworzył jakiś własny również styl. I również to, że ten Beethoven z Włożyszkiem mogą w jakiś sposób korespondować, uznałem za bardzo ciekawe. Tym bardziej, że sonata Włożyszka, którą nagrałem, nosi tytuł Sonata Quasi Fantazja, czyli sam przydomek, który znamy bardzo dobrze z sonaty Beethovena. Na płycie znalazły się Fantazja C-dur Lesla, Fantazja C-dur Haydna, Sonata Quasi Fantazja Włożyszka, 32 wariacje C-moll Beethovena i Chopin Nocturne Lento, tak naprawdę C-moll con grande espressione, Nocturne B-moll z opusu 9 i Scherzo H-moll. Myślę, że ta płyta jest ciekawa właśnie po pierwsze przez sam instrument i przez to, że ten instrument jest takim medium do odczytania tych różnych kompozytorów. I myślę, że to właśnie co wspomniałem wcześniej, to zestawienie tych kompozytorów w takiego rodzaju pary może, no też słuchacz może to sam zdecydować, jak chce potem to odsłuchiwać, ale myślę, że ta płyta posiada pewnego rodzaju taki kontekst dla tych utworów. Fortepian, na którym wykonuję na tej płycie, to jest kopia fortepianu Grafa z 1819 roku, wykonana przez Paula McNulty'ego. No i jest to instrument z kolekcji Instytutu Chopina i jest to jeden z moich, jeśli nie ulubiony instrument z tej kolekcji, bo posiada właśnie taką, oprócz takich cech jak właśnie lekkość, jak przezroczystość tego brzmienia, posiada niesamowitą drapieżność i duży zasięg dynamiczny, który jest przy pierwszym kontakcie dla wielu osób wiem, że jest szokiem. A z drugiej strony aksamitne brzmienia w pianissimo i moderatorze dają po prostu ogromną paletę kolorów. Chciałbym bardzo serdecznie zachęcić Państwa do posłuchania mojej najnowszej płyty, nagranej na fortepianie, na kopii fortepianu
grafa z 1819 roku fortepianu wiedeńskiego z, myślę, bardzo ciekawym programem, na której znajduje się Lessel, Haydn, Wojciech i Chopin, wczesny Chopin, włączając scherzo Hamoll na instrumencie wiedeńskim. Myślę, że to może być ciekawa pozycja, także serdecznie zapraszam.